Państwa na kolejnej, już drugiej, trzeciej w tym semestrze lekcji kosmicznej. Dzisiaj spotykamy się z Laurą Ząbek, doktorantką Akademii Górniczo-Hutniczej, która opowie o zastosowaniu druku 3D w eksploracji kosmosu. I zanim oddam głos Laurze, która opowie o swoich badaniach, o swojej pracy, o druku, chciałam powiedzieć kilka słów takich wprowadzających o naszym projekcie. Wiem, że mamy nowe osoby, które dołączyły do lekcji kosmicznych, nowe szkoły, więc tak słowem wstępu o Uniwersech, czyli Uniwersytecie dla Ziemi i Ludzkości, który jest konsorcjum składającym się z 7 uniwersytetów w Unii Europejskiej. Są to uniwersytety z Francji, z Luksemburga, z Niemiec, ze Szwecji, z Włoch i z Belgii. I mówię o tym też nie bez przyczyny, ponieważ nasze działania, ich cel to przede wszystkim wsparcie dla osób studiujących, ale też osób, które dopiero są przed podjęciem decyzji o studiach, na temat tego, jak technologie kosmiczne można eksplorować już z poziomu właśnie takiej wiedzy licealnej, ale też jak już jest się na studiach, no to dbamy o to, aby osoby studiujące mogły współpracować badawczo też z innymi uniwersytetami, aby była możliwa taka mobilność po prostu studencka, wymiana między różnymi krajami i wszystko jest właśnie skupione wokół tematyki eksploracji kosmosu. Więc projekt Uniwersek jako projekt to przede wszystkim rozwiązywanie barier, z którymi osoby studiujące mierzą się w trakcie studiowania za granicą, ale też właśnie współpraca z środowiskiem okołouczelnianym w temacie właśnie promocji działań naszych kół naukowych, związanych też z właśnie technologiami kosmicznymi. Jeśli chodzi o zespół, w którym pracuję, jest to zespół, który zajmuje się właśnie wprowadzaniem takich dobrych praktyk związanych z inkluzywnością, różnorodnością i zrównoważonym rozwojem w sektorze kosmicznym, ale także wśród tak zwanych interesariuszy projektu. Czyli są to właśnie osoby uczące się w szkołach średnich, osoby studiujące, ale także dbamy o to, aby kadra administracyjna, naukowo-badawcza i dydaktyczna też mogła partycypować z nami w eksploracji tematów związanych z technologiami kosmicznymi, ale także w obszarze właśnie różnorodności i inkluzywności. To, na czym nam zależy w lekcjach kosmicznych, ale też właśnie przy współpracy z szkołami, to pokazanie, że nauki związane z eksploracją kosmosu, czy po prostu wiedza o kosmosie, jest taką dziedziną interdyscyplinarną. Oznacza to, że składają się na nią wiele różnych dziedzin, które eksplorujemy na różnych właśnie lekcjach kosmicznych. Dzisiaj Laura będzie opowiadać o dość inżynieryjnym projekcie, ale też mamy właśnie zajęcia, które pokazują więcej na temat społecznych aspektów kosmosu. Ja pozwolę sobie wyciszyć tutaj osoby, które przybywają. I w jaki sposób to robimy? Przede wszystkim nasze działania skupiają się na współpracy właśnie ze szkołami poprzez organizację webinarów, warsztatów, organizacji Space Day na miejscu w AGH, też również organizacji konferencji studenckiej. Promujemy mobilność studencką, można znaleźć na naszych social mediach blogi, testimoniale z właśnie wymiany studenckich, także z projektów, które są realizowane na tych wymianach.
To także spotkania z osobami z sektora kosmicznego. Mieliśmy też wśród zaproszonych osób spotkanie ze Sławoszem Uznańskim, astronautą. Zawsze się staramy po prostu przybliżać ten sektor dla młodzieży jak najbliżej. No i robimy to też dzięki współpracy z kosmicznymi kołami naukowymi, do którego Laura też należy. I już nie przedłużając, chciałam Państwu dać znać, że nasze lekcje są nagrywane i można je znaleźć na kanale na YouTubie Centrum Technologii Kosmicznych. Jeszcze podaję tutaj QR-kody, więc zapis z dzisiejszej lekcji, jak i poprzednich znajdziecie Państwo właśnie na kanale YouTube'owym. Dziękuję z mojej strony za uwagę i Laura, zatrzymuję moje udostępnianie i przekazuję Ci mikrofon. Dobrze, dziękuję, Kasiu, mnie przedstawiłeś. Tak, jestem Laura Ząbek, jestem doktorantką właśnie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Chciałabym Państwu zaprezentować temat związany z zastosowaniem druku 3D w eksploracji kosmosu. Najpierw chciałabym się skupić na przybliżeniu krótko historii druku 3D, od czego się zaczęło i mniej więcej kiedy ta historia się zaczęła, bo to też jest dość interesujący temat. Później parę słów o technologiach, o popularnych technologiach druku 3D, potencjał, jaki daje druk 3D w kosmosie, no i oczywiście przykłady wykorzystania druku 3D w eksploracji kosmosu. I na koniec, jeżeli starczy czasu, mam nadzieję, że tak, chciałabym przekazać praktyczne wskazówki, jak przygotować model 3D do druku. Tak, żeby w zasadzie każdy mógł sobie taki jakiś model wybrany czy zaprojektowany przez siebie wydrukować. Zaczynając od historii. Historia druku 3D sięga lat 70. ubiegłego wieku. Przepraszam, XX wieku. Powstała wtedy koncepcja druku 3D, w zasadzie druku przestrzennego, ponieważ nazwa ta jeszcze wtedy w żaden sposób nie funkcjonowała. I rozpoczęło się to w roku 1971, kiedy to francuski naukowiec opublikował teoretyczną pracę na temat produkcji wyrobów o dowolnym kształcie poprzez łączenie sproszkowanego metalu przy pomocy źródła energii. Oczywiście praca była teoretyczna, w tamtych czasach nie została zrealizowana praktycznie. Pierwsze wnioski patentowe pojawiły się 8 lat później, ale również nie zostały zrealizowane przez brak funduszy. Pierwsza opatentowana technologia druku 3D, pierwszy patent został zgłoszony w 1984 roku i został przyznany w 1986 roku. Opatentowana została technologia stereolitografii przez Charlesa Hulla, który jest obecnie uznawany za takiego prekursora druku 3D obecnie. Tutaj historia mogła potoczyć się troszeczkę inaczej, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie, tam była różnica około 3-4 tygodni, wniosek o patent praktycznie identycznej technologii złożyli również naukowcy z Francji. Jednak ich patent został odrzucony przez firmy z powodu zbyt małego potencjału dotyczącego produkcji i wykorzystania tego w przemyśle. Dlatego właśnie, jeżeli chodzi o początki, no to tutaj pierwszy patent przypada Charlesowi Hullowi, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I właśnie ten pierwszy Charles Hull w momencie, kiedy uzyskał patent, zdecydował o powołaniu firmy 3D Systems, która już 2 lata później
wypuściła na rynek pierwszą drukarkę 3D, pierwszą komercyjną drukarkę 3D. Mniej więcej w podobnym czasie, parę lat później, została opatentowana technologia SLS, czyli selektywnego stapiania proszków, przez Karla Decarda. Tutaj możecie Państwo zobaczyć wycinek z gazety właśnie dotyczący tego wydarzenia, tego patentu. W 1992 roku została opatentowana kolejna technologia druku 3D, technologia FDM, czyli drukowania z materiałów w postaci filamentu, z materiałów sztucznych, z plastiku. Opatentowana została przez Scotta Clampa. Jeżeli chodzi o powstanie samej nazwy, druku 3D, to została ona wymyślona, pierwszy raz użyta przez naukowców z MIT w 1993 roku. Jakie mamy technologie druku 3D? Oczywiście tych technologii jest zdecydowanie więcej niż przedstawia grafika, wykres, ale takie, które chciałabym omówić na dzisiejszej prezentacji, no to właśnie pierwsza technologia, czyli stereolitografia, technologia druku 3D z tworzyw sztucznych, czy FDM, SLS, kolejna technologia selektywnego spajania proszków, technologia DMLS, czyli technologia selektywnego spajania proszków metalowych, i technologia DED, również technologia, która pozwala na drukowanie z metalu, troszeczkę inną metodą. Za chwilę przejdę do omówienia każdej po kolei. Jeżeli chodzi właśnie o pierwszą technologię, o stereolitografię, no to tak jak mówiłam, jest to pierwsza opatentowana technologia druku 3D na świecie. I polega mniej więcej na tym, że polega na utwardzaniu żywicy epoksydowej, na przykład epoksydowej, poprzez wiązkę lasera UV. I na schemacie można zobaczyć jedną z możliwości drukowania w tej technologii. W tym przypadku stolik, na którym będzie drukowany obiekt, jest zanurzony w żywicy na wysokość warstwy, która będzie drukowana. Zgarniacz wyrównuje powierzchnię żywicy, żeby była równa, żeby nie było żadnych fal na niej, a następnie laser UV spieka warstwę zgodnie ze wcześniej zaprogramowaną ścieżką. Po ukończeniu takiej warstwy stolik obniża się o wysokość kolejnej warstwy i tworzona jest kolejna warstwa aż do ukończenia całego produktu. Obecnie częściej stosowana jest metoda tak zwanego odwróconego SLA, przedstawiona na rysunku, na zdjęciu obok, czyli stolik początkowo jest zanurzony w żywicy, ale stopniowo porusza się do góry, tworząc obiekt do góry nogami w zasadzie. To wykorzystanie stereolitografii pozwala na wytworzenie struktur o troszeczkę bardziej skomplikowanej geometrii, ponieważ nie wymaga zastosowania podpór. Bo tak jak widać na schemacie tym podstawowym, żeby
wyprodukować element, no to są miejsca, na przykład jakieś zwisy, czy tak zwane mosty, które nie mają połączenia z powierzchnią stołu. Potrzebne są struktury podporowe, żeby ten element nie odkształcił się podczas tworzenia. Kolejną metodą jest właśnie technologia FDM. I tej części elementy są budowane na skutek osadzania kolejnych warstw tworzywa termoplastycznego. Takie tworzywo na początku jest podgrzewane w części, która nazywa się ekstruder. I w momencie, kiedy zostanie podgrzana do tego stopnia, że stanie się półpłynna, zostaje nałożona warstwa po warstwie właśnie na stolik. I stolik obniża się za każdym razem o wysokość warstwy. W tej technologii również konieczne jest zastosowanie struktur podporowych, co prezentowane jest na zdjęciu obok. Czerwony element wydrukowany i podpory z białego, z innego materiału, które później zostaną usunięte. Kolejną metodą właśnie jest selektywne stapianie proszków tworzyw sztucznych. W tej technologii to jest technologia należąca do grupy tak zwanych powder bed, czyli mamy pojemnik, który jest zapełniony proszkiem metalu. Może się również stopniowo napełniać warstwa po warstwie i element, który jest drukowany, jest powlekany spoiwem lub tutaj w tym przypadku jest spiekany laserowo warstwa po warstwie do uzyskania kolejnego elementu. Ta technologia jest o tyle fajna, że nie potrzebuje struktur podporowych, ponieważ ten element w proszku jest stabilizowany i pozwala to na właśnie wykonanie go dość dokładnie. Później, w momencie, kiedy chcemy wyczyścić taki obiekt, musimy oczywiście poczekać, aż całe złoże proszku wystygnie. No i mechanicznie czyścimy taki obiekt, tak jak jest pokazane na rysunku obok, na zdjęciu. Technologia DMLS, czyli selektywne spiekanie proszków metalowych, jest w zasadzie metodą bardzo podobną do technologii SLS. Różnica polega na tym, że tutaj wykorzystywane są właśnie proszki metali, no i oczywiście sam laser i same urządzenie ma zupełnie inne parametry. W przypadku metali potrzebne są już struktury podporowe. Druk polega na tym, że proszek warstwa po warstwie jest rozprowadzony na platformie roboczej i spiekanym ścieżką lasera jest spiekany kolejna warstwa, co jest przedstawione tutaj na tym zdjęciu zabawionym na zielono, bo tak jest, taki druk musi się odbywać oczywiście w komorze, która jest wypełniona gazem obojętnym. No i ze względu na laser nie może być zupełnie przeźroczysty i szybki, gdyż byłoby to niebezpieczne. Po ukończeniu druku, tutaj drugie zdjęcie przedstawia właśnie gotowy wydruk. Elementy są przytwierdzone do płaszczyzny roboczej i zazwyczaj, to zależy od tego, jaki materiał, jaki metal jest użyty,
Zazwyczaj w celu, żeby ten element nie odkształcił się w momencie odcięcia od płaszczyzny, poddaje się go obróbce cieplnej, żeby zniwelować naprężenia, e, żeby po prostu na przykład jakiś płaski element czy mały nie odkształcił się pod wpływem w zasadzie własnych naprężeń, które w nim występują. I ta technologia daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o wytwarzanie gotowych elementów z metalu, które można wykorzystać czy w przemyśle, czy do budowy jakichś elementów innych, czy maszyn. Taką technologią, jaką chciałam omówić, jest technologia DED, Direct Energy Deposition. I jest to technologia, która jest dość podobna do technik spawania. Polega na tym, że mając jakieś podłoże, na przykład albo jakiś inny element, albo płaszczyznę roboczą, metalową, przy pomocy źródła energii, którym może być albo laser, albo wiązka elektronów, nadtapiana jest ta płaszczyzna robocza do momentu uzyskania jeziorka ciekłego metalu. I nasz materiał, którym będziemy drukować, może być podawany w postaci albo drutu spowalniczego, albo proszku, bezpośrednio do tego jeziorka. Wiązka albo lasera, albo wiązka elektronów porusza się zgodnie ze ścieżką druku, tworząc właśnie warstwa po warstwie nasz element. No i takie elementy muszą być poddane po ukończeniu obróbce wykańczającej, ponieważ kolejne warstwy są zdecydowanie bardziej widoczne niż w poprzednich metodach. Ale jest to metoda również dość szeroko stosowana i dająca duże możliwości, jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny i wykorzystanie przy eksploracji kosmosu. Jeżeli chodzi o potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie druku 3D w kosmosie, no to jest on ogromny. W zasadzie druk 3D zrewolucjonizował eksplorację kosmosu i umożliwi astronautom produkcję części zamiennych, czy jakichś narzędzi, materiałów potrzebnych do zbudowania czy naprawienia jakichś elementów w zasadzie na żądanie. Jest również, jeżeli chodzi o jakieś plany na przyszłość, interesująca dla firm, które chciałyby wykorzystać możliwość wytwarzania jakichś części, czy elementów, które nie są możliwe do wytworzenia na Ziemi, właśnie w kosmosie, na orbicie, wykorzystując to, że właśnie zerową grawitację i próżnię w kosmosie. To daje bardzo dużo możliwości do badań, do rozwoju, czy zarówno do rozwoju w sektorze kosmicznym, jak i w różnych innych, ponieważ można w kosmosie badać rzeczy, które na Ziemi po prostu są niemożliwe ze względu na przykład na grawitację. I przechodząc już do w zasadzie głównej części tego spotkania, czyli przykłady zastosowań druku 3D w eksploracji kosmosu.
Podstawowym zastosowaniem druku 3D jest drukowanie elementów na Ziemi, które posłużą czy do budowy statków kosmicznych, czy jakichś innych elementów potrzebnych właśnie przy eksploracji kosmosu. Przykładowo firma SpaceX wykorzystuje druk 3D do produkcji części właśnie do statków kosmicznych, między innymi Falcon 9, Dragon czy Starship. To obejmuje na przykład komory silnika, dysze czy osłony termiczne. Ale chciałam bardziej skupić się na pewnym projekcie firmy Relativity Space, która postanowiła, że chciałaby stworzyć rakietę kosmiczną w większości wykonaną w technologii druku 3D. Właśnie na zdjęciu na slajdzie widoczna jest rakieta Terran 1 firmy Relativity, stworzona w 85% z elementów wytworzonych w technologii druku 3D. Rakieta wystartowała w marcu 2023 roku. Przeprowadzili właśnie testy, czy taka rakieta da radę przetrwać siły aerodynamiczne. I rakieta poradziła sobie w zasadzie bardzo dobrze. Co prawda nie wyleciała na orbitę, ale tutaj w tym przypadku nastąpiła awaria silnika, a jeżeli chodzi o przekroczenie takiej granicy, gdzie są największe siły aerodynamiczne, to mniej więcej 16 km nad Oceanem Atlantyckim, rakieta pokonała go bez żadnego problemu. Kolejnym, myślę, że dość ciekawą kwestią jest wykorzystanie drukarek 3D w kosmosie. Pierwsze drukarki na orbicie pojawiły się w 2014 roku. Zostały wyprodukowane przez firmę Made in Space, która została założona w 2010 roku i która we współpracy z NASA właśnie stworzyła drukarki do druku elementów w kosmosie w stanie nieważkości. I pierwsza drukarka 3D o nazwie Zero G została wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I wtedy eksperymenty, które zostały przeprowadzone dowiodły, że faktycznie jest możliwe wykorzystanie jej do tworzenia różnych narzędzi czy elementów z tworzyw sztucznych. I te drukarki, jest ich w tym momencie na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kilka, nie tylko ta jedna. I one działają do dziś, są wykorzystywane i dają dużo możliwości, jeżeli chodzi o właśnie drukowanie narzędzi, jakichś kluczy czy elementów. I kolejnym etapem było właśnie sprawdzenie, czy jest możliwe wydrukowanie elementów metalowych w kosmosie, na stacji kosmicznej. Tutaj już pojawiają się zdecydowanie większe problemy, jeżeli chodzi o te technologie, gdyż tutaj brak grawitacji w zasadzie grawitacja jest dość kluczowym elementem, jeżeli chodzi o działanie takich drukarek. W zeszłym roku bodajże na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej firma Airbus wyprodukowała właśnie pierwszą drukarkę, która na początku tego roku została wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszą drukarkę drukującą z metalu.
ta drukarka dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną i został już ukończony pierwszy druk metalowych elementów. Oczywiście eksperyment polega na tym, że na stacji kosmicznej zostaną wyprodukowane, zostaną zrealizowane 4 druki. Tutaj są przedstawione próbki, jakie zostaną wykonane. I na Ziemi znajduje się tożsama drukarka, która również, na której później zostaną wyprodukowane te próbki. I produkty eksperymentu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostaną wysłane z powrotem na Ziemię w celu przeanalizowania ich jakości i porównania do tych wytworzonych na Ziemi. 2 próbki trafią do Instytutu w Holandii. Jedna z nich zostanie wysłana do centrum treningowego w Kolonii, a ostatnia trafi do Gdańskiego Uniwersytetu Technicznego. I jak zostaną one porównane właśnie z tymi wydrukowanymi na Ziemi, no ale efekty tego eksperymentu mogą być kluczowe dla dalszych misji, szczególnie w przypadku misji na Marsa, gdzie pozyskanie elementów części zamiennych jakich będzie bardzo trudne. W momencie, kiedy na pokładzie statku kosmicznego będzie znajdowała się taka drukarka, to astronauci będą mogli wykonać takie elementy zamienne. W zasadzie będzie mogła je wymieniać na bieżąco. Także jest to technologia, która ma ogromny potencjał i jakby zostało udowodnione, że jest to możliwe, żeby wydrukować z metalu na stacji kosmicznej. Ten pierwszy druk już został wykonany, jeszcze 3 przed nami. No ale daje to ogromne możliwości. No i na koniec chciałabym właśnie pokazać, jak przygotować model 3D do druku. I taki model 3D można albo zaprojektować samemu w różnych programach do grafiki 3D, czy to do grafiki inżynierskiej, czy też bardziej w programach artystycznych typu Blender. Później taki element musi być zapisany w odpowiednim formacie. Najbardziej popularnym jest format zapisu plików STL. Nie jest on oczywiście jedyny, jest o wiele więcej możliwości zapisania takich plików 3D, ale ten jest najbardziej popularny. Teraz chciałam pokazać Państwu darmowy program, w którym można jakby ustalić parametry druku 3D i zaprojektować cały druk. W momencie, właśnie odpalimy taki program, musimy sobie wybrać drukarkę. Zazwyczaj drukarki mają swoje dedykowane programy, ale są również takie jak ten, które są dość uniwersalne. Ja pokażę projekt na wirtualnej drukarce, ale w momencie, kiedy ktoś chce podłączyć się do rzeczywistej, wystarczy dodać drukarkę, połączyć się z nią, znaczy w zasadzie dodać konkretny model, żeby i płaszczyzna robocza się zgadzała i wszystkie parametry drukarki. Następnie musimy załadować nasz plik.
międzyczasie możemy jeszcze wybrać oczywiście materiał. Tutaj akurat to jest program do przygotowywania druku w technologii FDM, czyli tak jak wcześniej wspominałam, z druku z tworzyw sztucznych. No i mamy tutaj ogromny wybór materiałów. Jeżeli każdy z nich oczywiście ma swoje odpowiednie właściwości i możemy wybrać to, co najbardziej nam pasuje. Jeżeli chodzi o najważniejsze parametry takiego druku, no to oczywiście jest wysokość jednej warstwy. W przypadku takich druków, żeby ta powierzchnia czy odwzorowanie kształtów było dość dokładne, no to warto dać niskie wartości, na przykład właśnie 1/10 mm. Kolejnym ważnym elementem jest stopień wypełnienia takiego elementu, ponieważ wydrukowanie w pełni jakby w 100% pełnego elementu nie zawsze jest potrzebne. To tylko w zasadzie marnuje materiał, no chyba że to jest jakiś element, który będzie wykorzystywany do konkretnego zastosowania, czyli będzie to jakaś część, która potrzebuje odpowiedniej wytrzymałości, no to oczywiście to wypełnienie może być wtedy pełne, ale zazwyczaj jeżeli chodzi o na przykład takie figurki, jak tutaj przykładowa, no to standardowo zakłada się wypełnienie około 20%. Można wybrać sobie oczywiście styl wypełnienia. Jest ich kilka, najbardziej popularny chyba Cubic. Dość ciekawy jest sposób wypełnienia Geroid. I później ważne jest również ustalenie, jaka gruba będzie ta pierwsza warstwa. Ja polecam zdecydowanie wybieranie przynajmniej 3 grubości, jeżeli chodzi o szerokość dyszy, bo to daje w zasadzie pewność, że ten element będzie na tyle trwały, że czy nam nie pęknie, czy się nie uszkodzi w żaden inny sposób. Ważna również jest temperatura druku, która jest oczywiście zależna od materiału, jaki będziemy wybierać. Zazwyczaj producenci podają, jaka powinna być temperatura druku. Oczywiście można, jak ktoś ma trochę większe doświadczenie, dobierać tą temperaturę w odpowiedni sposób. No i kolejnym elementem jest oczywiście szybkość druku, bo od tego zależy po pierwsze czas wydrukowania elementu, po drugie dokładność odwzorowania, a po trzecie również na to wpływa, czy na przykład nie zostaną, czy ta ścieżka nie zostanie przerwana z powodu zbyt szybkiego przejścia dyszy. To też musi być dostosowane oczywiście do materiału, który wykorzystujemy. Także kolejnym etapem jest dodanie struktur podporowych. I tutaj oczywiście podpory nie muszą być wszędzie. Nie każde miejsce, które nie ma bezpośrednio warstwy pod sobą musi mieć strukturę podporową. Standardowo przyjmuje się, że w momencie, kiedy stopień odchylenia od płaszczyzny pionowej jest mniejszy od 45 stopni, takiej struktury podporowej nie musimy być, nie musimy tworzyć. W momencie, kiedy
stopień odchylenia jest większy, no to już tutaj jest większe prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy tej podpory nie będzie, ten element może nam się w tym miejscu odkształcić. I tutaj zazwyczaj podaje się przykład, gdzie jest potrzebna podpora, a gdzie nie, na kształtach literek. W momencie, kiedy mamy drukowany kształt litery Y, no to w takim przypadku struktury podporowe nie są potrzebne, ponieważ te elementy, które są odchylone, y, mają na tyle podparcia, że ta podpora nie jest potrzebna. Ale już w przypadku litery T albo litery H, to tutaj w momencie, kiedy mamy daszek czy mostek pomiędzy właśnie w literce H, no to tutaj podpory już są potrzebne, gdyż element mógłby się odkształcić i nie spełniać już, jakby nie wyglądać tak jak model zaprojektowany wcześniej przez nas. No i jest jeszcze jeden element, czyli adhezyjna podstawa naszej próbki, naszego elementu, żeby go ustabilizować na płaszczyźnie roboczej. To jest element, który później będzie tak samo jak struktury podporowe usunięty z próbki, nie ma z tym żadnego problemu. Jest kilka rodzajów. Najpopularniejszy chyba jest BRIM albo SCAD. No i taki element, jak już mamy zaprojektowane wszystko i wszystkie parametry wybrane, trzeba przygotować, pociąć w zasadzie na warstwy. I tutaj widać, że w tym przypadku druk takiej figurki potrwa mniej więcej 1,5 godziny. Zostanie zużyte 11 gramów materiału, w tym przypadku właśnie tworzywa sztucznego PLA. No i będzie to mniej więcej 3,5 metra tego filamentu. Możemy również zobaczyć sobie, jak taki druk zasymulować sobie ten druk. Tutaj oczywiście druk zacznie się od pierwszej warstwy, no i warstwowo jedna po drugiej zostanie nałożone. Możemy sobie również zobaczyć, jak będzie szła nasza dysza, w jakiej kolejności będzie nakładany materiał. Taki plik, właśnie w momencie, kiedy już przygotujemy taki plik, potniemy na warstwie ten element, możemy zapisać na przykład na pendrive'ie, to w zależności od drukarki zazwyczaj albo na pendrive'ie, albo przesyła się przez Wi-Fi i już bezpośrednio taki plik przesłać do drukarki i rozpocząć druk elementu. Także to z mojej strony to by było na tyle. Także dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos chyba Kasi. Dziękuję, Laura. Super w ogóle połączenie teorii z praktyką i właśnie końcówka z tym modelowaniem, przez które nas przeprowadziłaś. Wydaje się taka przystępna, ale też chyba trzeba, właśnie zastanawiałam się nad jakimś takim tutorialem do tego programu, do tego, co robisz. Jeśli miałabyś możliwość podzielenia się z nami właśnie miejscem, gdzie można sobie zobaczyć, nie wiem, czy
coś na YouTubie, czy jakby właśnie są jakieś miejsca, gdzie można samemu spróbować i jest jakieś przeprowadzenie, to chętnie podesłałabym dzisiaj osobom, które są z nami. Znaczy, Nie wiem, czy... jeżeli chodzi o jakieś tutoriale na internecie, jest tego mnóstwo. Mhm, Ja polecam, jeżeli chodzi o poznanie tych technologii, mhm, to polecam strony, blogi firm, które faktycznie się tym zajmują. mhm, Nie czytać blogów osób, które zajmują się wieloma różnymi rzeczami, tylko jednak popatrzeć na takie, które zajmują się stricte drukiem 3D. Jest takich naprawdę dużo. W języku polskim mhm, jest naprawdę dużo bardzo fajnych opracowań, e, które tutaj dają sporo możliwości do nauki tego. E, A jeżeli chodzi o naukę programów do tego, to naprawdę te programy są przystępne mhm, i to jest dostępna rzecz w zasadzie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o ten druk właśnie FDM, to jest to rzecz już w tym momencie na tyle popularna i na tyle powszechna, że takie drukarki nie są drogie. mhm. E, I jeżeli ktoś się zainteresuje takim tematem, to w zasadzie oczywiście wiadomo, są drukarki droższe i drukarki troszeczkę tańsze, tutaj też jakość tego wydruku troszeczkę różni, ale można sobie taką drukarkę kupić. To naprawdę nie jest koszt Mhm. jakiś z kosmosu. Okej. Wiem, że jesteśmy już 2 minutki po czasie, ale jeśli Państwo mielibyście pytania do Laury, to zachęcam do zadawania ich teraz albo proszę o kontakt ze mną mailowy. Ja chętnie przekażę te zagadnienia do Laury. Myślę, że Laura spróbuje odpowiedzieć. Oczywiście. Em, więc jeśli nie mają Państwo pytań, to dziękuję bardzo za uczestnictwo, za kolejną wspólną lekcję. No i widzimy się w styczniu na kolejnym spotkaniu kosmicznym online. Dziękuję bardzo, dziękuję Laura i do zobaczenia. Również dziękuję za zaproszenie. Dzięki.